Wielu rodaków w przypadku chińskich producentów się zastanawia, czy jest to aby na pewno poważna firma, czy nie jest jakiś krzak, który może szybciej zniknąć z naszego rynku, niż się na nim pojawił. Obawy są jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, ile firm w Chinach zakończyło swoją działalność na przestrzeni ostatnich 5-6 lat. A jak to jest w przypadku firmy Jack i jak się lata modelem JS8 Pro, który oferuje sporo za rozsądną cenę? Ano zaraz się wszystkiego dowiecie. Zapraszam serdecznie na film. Ekspresowa lekcja historii. Jack to nie jest startup, działają na rynku od 1964 roku. Najsampierw produkowali ciężarówki i autobusy, a z eksportem ruszyli we wczesnych latach 90. W 2005 roku otwarto pierwsze zagraniczne centrum projektowe, które mieści się we Włoszech w Turynie. Od 2017 roku mają elektryczny romans z Volkswagenem na rodzimym rynku. W 2022 roku księgowi oszaleli, bo eksport grupy przekroczył 1 000 000 aut. Do 2023 roku Jack produkował auta dla NIO, a obecnie działają wyłącznie w temacie baterii. W 2023 roku Jack podpisał umowę z marką Huawei i wspólnie stworzyli markę luksusowych samochodów elektrycznych zwaną Maxtro. Debiut marki Jack w Polsce miał miejsce w tym roku podczas festynu Poznań Motor Show. Ponoć oficjalnie sprzedaż ruszyła w drugim kwartale, a obecna liczba salonów sprzedaży liczy 9 sztuk. Importerem jest bardzo doświadczony gracz na naszym rynku, czyli grupa Bemo. Ciekawostka barowa jest taka, że Polska jest pierwszym rynkiem Unii Europejskiej, na której Jack wprowadza tak szeroką gamę modeli. Docelowo ma być ich aż 11 sztuk. Obecnie w ofercie mamy 3 auta. Przedstawiciela wymarłego gatunku sedan J7+, testowanego SUV-a JS8 Pro, a także pick-upa zwanego T8 Pro. Do salonowych drzwi pukają już auta takie jak SUV JS6, pick-up T9, a także truck zwany X200. Panie Krzysztofie, dobijajmy do brzegu. Moim zdaniem marka ma realne szanse na przetrwanie w tych a jakże trudnych czasach. Być może nie 1 do 1 w obecnej formie, ale moim zdaniem przetrwa. Fakt jest taki, że dostali bardzo mocno po dupie na rodzimym rynku w kategorii EV w pierwszej połowie bieżącego roku. Ale jest też druga strona medalu, czyli ich elektryczny romans z marką Huawei i ich ultra luksusowy wóz, model zwany S800, na którego znalazło się, słuchajcie, ponad 10 000 nabywców w 2 miesiące. A to jest w cholerę i ciut dużo. No i należy pamiętać, że tamto są już marże zupełnie innego kalibru. Wypunktujmy na szybko plusy do stabilności funkcjonowania. Mają swoje fabryki nie tylko w Chinach, ale również w wielu miejscach na świecie. Mają zróżnicowany profil. Chodzi mi o to, że nie są uzależnieni wyłącznie od samochodów elektrycznych, ale mają w ofercie również samochody spalinowe, bardzo dobrze prosperujące samochody użytkowe zarówno na rodzimym rynku, a także w eksporcie. No i warto podkreślić, że są dostępni już w ponad 130 krajach. Liznęli technologii Volkswagena, produkcji, kontroli jakości, bla. Aczkolwiek są obecnie tylko 25% udziałowcem Volkswagen Anhui, który w ostatnich 2 latach bardzo cienko przędzie. Także to jest taki plus dodatni albo plus ujemny. Zaraz ktoś mi wyjedzie z serią argumentów, że trzeba mieć na uwadze nieobliczalnego Donalda, zdesperowaną Urszulę, na którą obecnie wszystkie kary idą, a także wewnętrzną wojnę cenową. To wszystko prawda, a więc po raz kolejny ta analiza nie miała większego sensu. Także wyśmienita robota, panie Krzysztofie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w kontekście jakiegokolwiek chińskiego auta zawsze, ale to zawsze pod każdą publikacją pojawia się ten sam zestaw pytań. Odpowiada za niego fanatyczna bojówka obrońców europejskiej motoryzacji. No i aby tego uniknąć, odpowiem na nie już teraz. Czy auto jest ocynkowane? Tak jest. Jak tam podwozie, temat zabezpieczeń antykorozyjnych jest mu w ogóle znany?
Tak, widziało się z barankiem. Obecnie niestety nie mam jak zabrać auta na podnośnik, ale dostałem kilka zdjęć od dealera, jak pierwsze sztuki zjeżdżały na nasze ziemi i są to fotki jeszcze z Lory. A co z częściami eksploatacyjnymi? W internecie krążą opinie, że to długie miesiące się czeka na klocki czy też tarcze. Są na miejscu i są w bardzo dobrych pieniądzach, tak samo jak części blecharskie. Magazyn marki znajduje się w Bielsko-Białej, no i mój zaprzyjaźniony dealer już realizował zamówienia na takie części jak przednia szyba, zderzak, klamki czy też lusterka. Wszystko dostarczono w ciągu 24 godzin. Uwielbiam robić podśmiechujki z marketingowego bełkotu projektantów samochodowych. Śmiem twierdzić, że jest to artystyczna forma komediowa. I sam nie wiem, kto tutaj się już lepiej bawi, twórcy czy też końcowi odbiorcy łykający te promienne hasła. Znalazłem przysłowiową wisienkę w tej a jakże mocnej kategorii w JS 8 Pro. Zgadnijcie, co to jest? Ta część tutaj. Co to takiego jest? Zapewne większa część z Was odpowie, że jest to grill. No i po części będziecie mieli rację, ale pozwólcie, że się będę posiłkował, bo nie jestem w stanie zapamiętać. Jest to grill zbroja wodospadu gwiezdnego. I co wy na to? Odkładamy na bok moje grzeszne przyjemności. Bez bicia trzeba przyznać, że JS 8 Pro jest ładnie narysowany, jest nowoczesny, zarazem elegancki i nie ma w sobie takiej cudacznej pstrokacizny. Mnie osobiście podoba się ten smukły kształt lampionów LEDowych, które biegną przez całą szerokość nadwozia zarówno z przodu, jak i z tyłu. Mają do siebie zbliżony kształt i wyglądają jakby były z jednej parafii. No i fajnie. W katalogu mamy zakładkę Wyraź siebie. Wachlarz możliwości personalizacji tego auta jest naprawdę imponujący. Możemy wyrazić siebie wybierając spośród jednego wzoru felg w jednym rozmiarze 19 cali. Zatrzymajmy się tutaj na moment, bo te pięcioramienne, rozgałęzione, dwukolorowe felgi są naprawdę ładnie narysowane, aczkolwiek nieco giną w przepastnej bryle auta. Dalej, możemy wyrazić siebie wybierając spośród jednego rodzaju tapicerki w jednym kolorze. W tym przypadku jest to czarna skóra ekologiczna, a jakżeby inaczej. Ale możemy zdecydować się na wariant 6-miejscowy z 2 kapitańskimi fotelami w drugim rzędzie, który jest o 2000 zł tańszy od testowanego wariantu 7-miejscowego z wersalką. Lepiej usiądźcie i zapnijcie pasy, gdyż nadwozie JS 8 jest dostępne aż w 4 kolorach. W tym jest ekstrawagancki czerwony, który moim zdaniem jest całkowicie niepotrzebny, gdyż rodacy od wielu lat lubują się tylko w 3 kolorach. Jest to czarny, szary i biały i każdy z nich znajduje się w palecie tego wozu. Uwielbiam fakt, że w tym wozie nie występuje program dojenia klienta plus, jest tylko jedna dobrze wyposażona wersja. Wybieracie jaki chcecie lakier i czy ma być to wersja 6 czy też 7-osobowa i zostawiacie w tym najdroższym wariancie w salonie tylko 139 900 zł. Ile ten wóz mierzy? Na długość prawie 4,8 metra, jego szerokość całkowita prawie 1,9, na wysokość prawie 1,5, z kolei wierebny rozstaw osi wynosi 2,8 metra. Idziemy do bagażnika, który możemy otworzyć za pomocą pilota, wewnątrz za pomocą przycisku, który znajduje się przy lewym kolanie kierowcy, no i możemy go jeszcze otworzyć machając nogą pod tylnym zderzakiem. Producent sypie tutaj wartościami w tysiącach litrów, normalnie aż ciężko uwierzyć. Teraz przy rozłożonym 3. rzędzie siedzeń nie wiemy, jaką mamy pojemność, bo producent jej nie podaje, ale mieszczą się bez problemu 2 kabinówki i wyglądają w ten sposób. A teraz, moi mili, ponoć do dyspozycji będziemy mieli 1253 litry. A teraz do dyspozycji mamy 2153 litry. Co istotne, mamy całą płaską podłogę, tak więc wygodnie możemy się przespać, ewentualnie przewieźć długie przedmioty. Pod podłogą bagażnika mamy roletę, bardzo wygodne miejsce, gaśnicę, zestaw naprawczy. Z dobrodziejstw mamy gniazdo 12, a zapasowe koło dojazdowe, które jest zawsze, mamy umiejscowione tutaj. Zapytacie, czy jest regulacja wysokości klapy bagażnika, aby jej nie rozwalić w garażu? Jasne, że jest. Dobra, idziemy sprawdzić, co tam mamy pod maską. Korzystając z okazji, jeszcze szybko napomknę, że zbiornik paliwa mierzy 58 litrów, a
Masa pojazdu jest to 1675 kg, czyli jest to na obecne standardy waga lekka. Przepiękny ocean plastiku skrywa 1,5-litrowy motor benzynowy z turbo o mocy 175 koni i 300 Nm. Mamy 4 cylindry w rzędzie, 7-biegowy dwusprzęgłowy automat, napęd na przednie koła. No i co ja, kochani, mogę Wam więcej powiedzieć? Tutaj mamy dostęp do akumulatora, tutaj mamy wlew oleju, a tutaj szanowny płyn do kierunkowskazów. A teraz obejrzyjmy festynową animację świetlną, która towarzyszy nam podczas otwierania, jak i zamykania auta. Uprzejmie proszę o muzykę. Mamy bezkluczykowy dostęp, ale tylko z poziomu drzwi kierowcy za pomocą tego przycisku. Proszę bardzo. Korzystając z okazji, zobaczcie, jak się ładnie drzwi zamykają. Jaki mają elegancki dźwięk. Prezentację wnętrza zaczniemy nietypowo, bo od trzeciego rzędu siedzeń. Punkt pierwszy, brak tutaj Isofixów. Punkt drugi, po prawej stronie siada prezes, a to dlatego, że ma do dyspozycji port USB typu A, a także regulację intensywności pracy nawiewów. Punkt trzeci, mamy cholernie twarde podłokietniki, ale jeden i drugi ma po uchwycie na napoje, a także po użytecznej kieszonce. Punkt czwarty i w zasadzie najważniejszy, chłop o wzroście 1,73 m się tutaj bez problemu mieści. Zobaczcie, że mam jeszcze z dobre 2, może nawet 3 paluchy miejsca nad głową. To samo mam miejsce na kolana, nawet gdy wersalka tylna jest odsunięta na maksa, a także kąt oparcia tylnego siedziska jest ustawiony na leżankę, to jeszcze moje kolana mają odrobinkę zapasu, a tylko gdy wersalkę przesuniemy odrobinkę do przodu i bardziej spionizujemy kąt oparcia tego siedziska, rzekłbym, że jest tutaj jakby luksusowo. Zobaczcie, w jakim zakresie mamy regulację wersalki, przód, tył. Dobra, jest już maks. Dalej, składana jest w proporcji 40-60, jak widzicie. I zobaczcie, jaki mamy duży zakres regulacji kąta oparcia. Teraz jest na pionowo, a na maksa jest odchylona w ten sposób i siedzi się doprawdy wyśmienicie. Z dobrodziejstw mamy szyby w prądzie, w podłokietniku nawiewy, 2 porty USB typu A i C. Tutaj mamy taką kieszonkę. W podłokietniku mamy 2 uchwyty na napoje. Szkoda, że nie mamy przybicia tutaj do bagażnika do przewożenia dłuższych dobrodziejstw. I jeszcze mamy 2 lampki LEDowe przy uchwytach. Jest tutaj naprawdę w cholerę miejsca i ciut. Przedni fotel mam ustawiony pod mój wzrost. Zobaczcie, ile mam jeszcze miejsca na kolana, a ile mam miejsca nad głową. Drzwi nie wymagają szczególnego komentarza, dominują twarde tworzywa, ale co najważniejsze, w okolicach podłokietnika mamy ekoskórę i odrobinkę pianki. Fotele są wygodne, z eleganckimi przeszyciami, z minimalnym podparciem bocznym i dość twardym zagłówkiem. Całkiem przyjemna w dotyku jest ta ekoskóra, ale nie mam pojęcia, jak będzie z jej trwałością. Fajnie, że fotele są ogrzewane, ale nie fajnie, że nie mamy regulacji odcinka lędźwiowego. Fotel kierowcy jest w prądzie i jest regulowany w 6 płaszczyznach. Przód, tył, góra, dół, a także kąt pochylenia siedziska. Osoby, które lubią siedzieć wysoko, będą zachwycone, bo tutaj zawsze siedzi się w cholerę wysoko, a co do widoczności w aucie nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. W temacie wnętrza polecimy serią plusów, a także minusów. No i zaczniemy od tych drugich, żeby nie było tak kolorowo, bo zaraz eksperci sekcji komentarzy będą mi zarzucać: kolejny twórca, co to się sprzedał Chińczykom. Brakuje mi ogrzewania kierownicy przy grzanych stołkach. No i straszna lipa, że kierownica jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, choć broszurka mówi co innego. Zobaczcie, jest regulowana tylko góra-dół i to w małym zakresie. Audio z 6 głośnikami gra naprawdę cienko. Dalej, Android Auto, a także Apple CarPlay wyłącznie za pomocą kabla. Brak jakiejkolwiek personalizacji cyfrowych ekranów. W zasadzie jedyne, co możemy zrobić, to za pomocą przycisku na kierownicy zmienić styl z jasnego na ciemny i odwrotnie. A teraz plusy.
Fizyczne przyciski na kierownicy. Lewy kciuk wyłącznie odpowiada za obsługę tempomatu adaptacyjnego, natomiast prawy ma nieco więcej roboty. Obsługuje m.in. radio, telefon czy też style ekranów. Wieniec kierownicy nie ma udziwnień w postaci niezrozumiałych kształtów, przyjemnie leży w dłoniach. Zegary cyfrowe, może i bez możliwości personalizacji, ale są bardzo proste i czytelne. 12,3-calowe dotykowe centrum dowodzenia jest banalne w obsłudze. Po kilku minutach śmigamy jak u siebie. Przelecę pokrótce przez główne kafelki, żebyście zobaczyli, jak wygląda interfejs. Dokładnie tak. Tutaj od góry mamy jeszcze skróty. A tutaj po prawej stronie mamy, zwróćcie uwagę, jaki genialny trójkąt. Możemy między innymi wyłączyć tablet i delektować się pięknym cyfrowym analogowym zegarem. Kamery 360 są dobrej jakości i z pewnością ułatwią nam manewrowanie. Oświetlenie ambiente jest dyskretne, nie jest nadźgane jak we współczesnych Mercedesach, tworzy przyjemną atmosferę. Pasek LEDowy biegnie od drzwi kierowcy przez całą szerokość tutaj deski rozdzielczej i kończy się na drzwiach pasażera. Wykończenie łamane na spasowanie jest na dobrym poziomie. Mnie osobiście ujmuje, że nie ma tutaj zarazy XXI wieku, czytaj piano black. Zwróćcie uwagę, jak ładnie tutaj wykończona przeszyciami jest deska rozdzielcza i jak pięknie wygląda ten tunel środkowy. Ogromny plus za fortepian do obsługi jednostrefowej klimatyzacji. Co za popieprzone czasy, że zachwycamy się czymś tak oczywistym. Dalej, plus za bardzo wygodny dostęp do ładowarki bezprzewodowej i plus za przepastnych rozmiarów dachowe okno panoramiczne. Zanim o wrażeniach z jazdy, jeszcze dwa słowa o tunelu środkowym, na którym znajduje się selektor od skrzyni biegów, który zajeżdża starym, dobrym Jaguarem i jest po prostu wyśmienity. Co my tutaj jeszcze mamy? Elektryczny rękaw, auto hold i selektor od trybów jazdy. Jest tryb Eco, normalny, Snow i Sport. A tutaj mamy jeszcze dwa piękne cup holdery, które dostosowują się do średnicy naszych płynów. Tutaj na dole jeszcze mamy półkę na różnego rodzaju szpargały z gniazdem 12, a także gniazdem USB typu A. Nie będę ukrywał, nie miałem szczególnych oczekiwań co do tego auta. Oto ogromna ciekawość, jak tam sobie radzą chińscy producenci wolumenowi. Pierwsze zaskoczenie, słuchajcie, jest takie, że wsiadając do auta nie musimy wyłączać pierdyliarda systemów wspomagających kierowcę. Te, które są, czyli nie wiem, martwe pole, ostrzeganie o kolizji czołowej, nie jęczą na nas przesadnie. Jedyne, czego brakuje, to systemu rozpoznawania znaków drogowych. Co prawda możemy sobie ustawić sami ograniczenie prędkości, wtedy będzie na nas jęczał, no ale to nie to samo. Adaptacyjny tempomat działa bez zarzutu, aczkolwiek czasami zdarzy mu się lekko podszarpywać. Zawieszenie, tutaj śmierdzi mi na kilometr koncernem Volkswagen, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zwróćcie uwagę, jaki tutaj mamy fajny feature, który pokazuje nam, jaką mamy odległość do pojazdu poprzedzającego. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza że policja teraz lepi mandaty za niezachowanie odpowiedniej odległości. Układ kierowniczy mógłby nieco lepiej przekazywać informacje, co tam z kołami się dzieje, aczkolwiek to już raczej takie czepianie się na siłę. 1,5 litrowa, 175-konna jednostka. Mam wrażenie, że spełni oczekiwania większego grona kierowców. Bez najmniejszego problemu i bez stresu wyprzedzimy ciężarówkę, a także dynamicznie włączymy się do ruchu. Momentami to aż za dynamicznie, bo w trybie sportowym to tutaj nieraz ta przednia ośka ma problemy z trakcją. Producent obiecuje, że setkę zrobimy w niecałe 10 sekund, a konkretnie to w 9,8 sekundy. Zaraz to wszystko sprawdzimy i zrobimy to jak najgorsi amatorzy, bez raceboxa, posiłkując się wskazaniami z cyfrowych zegarów, a także ze stopera w telefonie. Gwoli ścisłości, drugiej setki nie ma, VMAX ustawiono na 170 km/h. Mam jeszcze malutkie zastrzeżenia co do pracy zespołu napędowego. Otóż nie zawsze jedwabiście gładko rusza, czasami szarpie. Nie wiem, kompletnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Być może po prostu ja nie umiem jeździć.
Za moment pomierzymy sobie, jak tam wypada zużycie paliwa. Będziemy tempomat ustawiać na prędkości 90, 120 i 140 km na godzinę i każdy z pomiarów będziemy robili na dystansie minimum 10 km. Kasujemy w bardzo wygodny sposób przebieg, dokładnie w ten sposób, a także średnie zużycie paliwa. No i działamy. No i co? Pękła obiecana dycha. Prędkość przelotową mamy 90 km na godzinę. No i zobaczmy, jak tam wyszło nam spalanie. 7,2 litra na 100 km. Złoty 20 jest gotowe, sprawdzamy. Wyszło 7,6. Ostatnia pomiarowa dyszka pękła. Prędkość maksymalna dopuszczalna w Polsce, czyli złoty 40. Wynik mamy równo 8 litrów. Z pewnością nie jest to wóz dla tych, co chcą jeździć o kropelce. Spodziewać się tutaj należy wyników rzędu 7-8 litrów. My nasz test kończymy ze średnim spalaniem z wynikiem 8 litrów z wielkim hakiem, no ale należy podkreślić, że wóz lekko nie miał. Jesteśmy uzbrojeni w sonometr i zaraz sprawdzimy, jak tam wypada wyciszenie JS 8 Pro. Przy 90 mamy minimum 60,6. Przy 120 mamy minimum 62,9. Jeśli ktoś chce przysłowiowo zapierdalać na trasie, to bez wątpienia nie jest ten adres. Powyżej 140 km na godzinę, to tutaj się już robi najnormalniej w świecie głośno. Ogólne wrażenia z jazdy są jak najbardziej pozytywne, a jeśli sobie przypomnimy, ile ten wóz kosztuje, no to te wszystkie pozytywy rosną do kwadratu. Zdaje się, że czasy, kiedy mogliśmy się ponabijać z chińskich producentów, już dawno minęły. Czy warto się nim zainteresować? Moim zdaniem tak. Nieźle jeździ, dobrze wygląda, wewnątrz ma sporo miejsca, zabierze na pokład aż 7 pasażerów, ma niezłe wyposażenie i nie kosztuje fortuny. Do tego dochodzi konkretna i długa gwarancja. Śliczne dzięki, Jack Nordauto Białystok za użyczenie auta do testu, a Wy pamiętajcie, że lajkowanie i komentowanie rąk nie brudzi. Sayonara!